Witamy z Nowego Jorku, a w zasadzie z samego centrum Manhattanu. Znajdujemy się teraz pod Dunkin Donuts i idziemy sobie wziąć po jakimś donacie. Szczerze, w ogóle nie jestem głodny. Problem jest taki, że Mikołaj zjadł bardzo dużo chipsów dzisiaj rano na śniadanie i teraz cały czas mawia mi, że nie jest głodny, ale ja jestem zajarana i chcę sobie tutaj coś zamówić, więc wszystko w ogóle jest teraz pumpkin, czyli dyniowe, bo zbliża się Halloween. Co byś chciał ty? Nie wiesz, co wezmę ci cokolwiek, tak? I would like to have pumpkin donut, one and one Boston cream. Coś z awokado. Nie przepadam za awokado. Drugie mamy... To chyba coś bardziej na słodko, tak? Jakieś donaty mamy. Tak. Pumpkin donut i mamy Boston cream donut. Musisz spróbować. Ale ja tego gryza. Ciekawe, dobry chleb. Dobry chleb? Dobry chleb. Aż zarąbiste. Mega dobre, nie? Ale to dobry chleb czy nie? Taki polski. Taki polski, też świeży. To jest ten pumpkin donut, więc to jest o smaku dyniowym. I tutaj mamy jakiś Boston cream. Wygląda to w ten sposób, nie mam pojęcia. Teraz opowiem, że ten będzie lepszy. To jest nadzieniem. Piernik. Tak, no. To jest piernik po prostu, Tak, to piernik. tak. No to spoko, ale nie? ten jest lepszy. Okej. Dobra. Właśnie idziemy na bardzo fajną atrakcję, która nazywa się The Line... Co to było? Teraz będziemy zwiedzać High Line, czyli starą linię metra, która została przekształcona w jakiś taki park. Wygląda to dość imponująco na pierwszy rzut oka, ponieważ znajduje się to pomiędzy budynkami na wysokości, więc jakby z całego tarasu możemy sobie podziwiać drogę. Natomiast tutaj przechadzając się tą linią jesteśmy w stanie podziwiać sobie i budynki, i zieleń. W ogóle fajne jest to, że jak byliśmy na Top of the Rock, to tak naprawdę zauważyliśmy, że w Stanach... Czy ty kręcisz? Kręcę, a co? Nic nie widzę tak słońca na ale nie widzę w ogóle kadru, nie nic. musisz mnie widzieć. Generalnie fajne jest to, że wczoraj... Musi wyjść to w praniu. Chodź, idziemy. Bardzo klimatyczne i też charakterystyczne są te budynki, nie? Tak, Z tymi schodkami. Dla mnie zarąbiste są schody ewakuacyjne. Normalnie to jest taki bajer. Zobaczcie, że tutaj w ogóle cały czas mamy starą linię metra, nie? Tory Tak. Są tutaj tory zarośnięte. Przekonane jest to, że ktoś tu mieszka, nie? No, Na przykład tutaj, nie? na przykład. Może to nawet będzie nasze przyszłe mieszkanie. Nie. Właśnie idziemy na Edge. Jest to kolejny taras widokowy, jaki zechcieliśmy odwiedzić. Będziemy sobie porównywać na tych, na których byliśmy, z którego był najfajniejszy widok. Właśnie trafiliśmy na taką kładkę i z tego co przeczytałem jest to atrakcja turystyczna, ale z powodu popełnianych samobójstw z niej została zamknięta, więc niestety na nią się nie uda wejść. Stwierdzili, że jest to zbyt ryzykowne i postanowili to zamknąć. Możemy tylko teraz to podziwiać jakby z zewnątrz. Mam nadzieję, że to jest rzeka Hudson. To jest jeszcze druga. No nic, dobra, no słuchajcie, słuchaj. Ty słuchaj Magdaleno, zwracam się do ciebie, idziemy działać. Co ty na to? Robimy tu parę fotek jeszcze? Tak. To zróbmy parę fotek i zmykamy na górę, bo właśnie zainspirował mnie pan z Azji. Pokaż, co chcesz robić. No pan z Azji stał tam na środku prawie, w sensie w odpowiednim punkcie i trzymał tak ręce i przypuszczam, że to miało, czekaj, tak, nie? I przypuszczam, że to miało właśnie wyglądać jak trzyma cały ten obiekt. Sądząc po mnie, nie wydaje mi się, że mu to nie wyszło. Mikołaj robi to samo co ja, w sensie zarzucił mi, że jak chcę go nagrać z przodu, to idę szybko i jak ja zaczęłam go nagrywać, to on zaczął tak, run. Jesteśmy podatni na to, co robią inni ludzie. Możecie zrobić taki eksperyment, stając na czerwonym świetle na przejściu. Stoją z wami inni ludzie i wy nagle na czerwonym spróbujcie przejść. Jak ktoś pójdzie z wami, czy... Ile razy udało ci się pójść za kimś? Nie, bo jak ktoś pójdzie, to znaczy, że jesteście na tyle silną personą, że ktoś postępuje tak jakby, czy coś takiego.
gorąco i osobistym skromnym zdaniem uważam, że widok z Top of the Rock był fajniejszy. Tutaj w ogóle jest strasznie dużo ludzi, w sensie tam też było, ale tutaj nie ma szans zrobić sobie takiego spokojnego zdjęcia, bo cały czas ktoś się pcha. Tam taką malutką, nie wiem czy widzicie gdzieś tam, jest Statua Wolności. Szczerze mówiąc, myślałam, że jest większa. Myślałam, że Statua Wolności jest większa, natomiast te budynki są tak imponujące, że wydaje mi się, że po prostu ona troszkę ginie. Tu więcej widać jednak wodę i tą Statuę Wolności można zobaczyć. Tak. Jest troszkę inny widok, ale stamtąd ładniejszy był widok, bo było się centralnie, miało się Dokładnie, ten Empire to State centrum, Building. ale było się tak w Tak, centrum, tak, w środku, centralnie w środku, tak. No. A ten jest rzeczywiście z boku, ale ten też jest bardzo ładnie. No myślę, jeśli chodzi o widok w ciągu dnia, to ładniejszy jest według mnie stamtąd. A jeśli chodzi o noc, to jeszcze nie wiemy. A jedyny plus jest taki, może już to wspomnieliśmy, ale jesteśmy po sezonie i faktycznie tych ludzi jest mniej, więc czujemy się tutaj bardziej komfortowo. No i przede wszystkim Nowy Jork skradł moje serce. Czuję się tutaj bezpiecznie, czuję się tutaj jak u siebie. Tak podoba mi się to miasto, że chętnie bym tutaj zamieszkała, a przed nami jeszcze parę miejsc, więc zobaczymy gdzie. Może kiedyś uda się spełnić takie marzenie. Dobra, mamy małe nieścisłości z nagrywaniem. Tak, w ogóle nam to nie idzie. Nie wychodzi nam w ogóle, nie potrafimy. Kupiliśmy dobry sprzęt i w ogóle nie umiemy nagrywać. No nie wiem, mam nadzieję, że Wam się podoba i jakby nie jest źle. I doceniacie naszą ciężką pracę. Tak jest. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to Znaczy, że jest okej? Czy nie jest tak źle? Może nie jest albo okej? jest niezła beka i z podniebnego Nowego Jorku. No, nadawali dla Was Nadawali Mikołaj dla was i Mikołaj, Magda. Dotarliśmy właśnie pod Manhattan Bridge, tak? Zajebiście, dzięki za wsparcie. Nie mam, ale co mam powiedzieć następne? Dobra, Totalnie dawaj, ja nie robię. wiem. Dotarliśmy właśnie na Manhattan Bridge, a raczej pod Manhattan Bridge. Bo chcieliśmy iść pod Brooklyn Bridge. I tak, idziemy za tobą, i dotarliśmy pod to kultowe miejsce. Co prawda zrobiliśmy już fotki i udało nam się nie złapać nikogo, więc naprawdę duży sukces. Na zdjęciach robi mega wrażenie, ale tak na żywo Akurat przy tej pogodzie i przy nie wiem, to tej tak, porze. tak średniawka, nie? Tak średnio, nie wiem, rzeczywiście przeszlibyśmy nie zauważając tego miejsca Tak. totalnie, nie? A kierujemy się pod piękny Brooklyn Bridge. Co prawda już przeszliśmy sobie. Najbardziej warto sobie przejść cały most i dopiero wracając zatrzymywać się jakby stopniowo i robić swoje foteczki. I co więcej, nie ma tu w ogóle ludzi. Tak, Tam w ogóle nie ma rzeczywiście. miejsca, można sobie spokojnie stanąć, nie? Słupy są na początku i na końcu, a na środku rzeczywiście jest luz i można sobie zrobić wymarzone zdjęcie. No, także Które miejmy kręcimy. nadzieję zrobimy. Mam nadzieję, że będzie też ładny zachód słońca, bo w zasadzie na taką porę się tutaj wybraliśmy. To miasto pachnie ziołem. Tak. Tutaj jakby na każdym kroku czuć zioło, na każdym. Czy warto było szaleć tak i przejechać nie. tym metrem? Nie warto było, wiesz, rok pracy fizycznej, Wyrzeczenia, woda z chlebem. Woda z chlebem, zresztą widać, bardzo ciężki był ten rok. Ale teraz za to mamy na fast foody, więc myślę, że masę, może nie mięśniową, ale masę, jakimś cudem uda się Zbudować. zbudować. Patrz jak prawilnie. Twoja nerka torebka, czapka twoja, kupiona tutaj na Brooklyn Bridge, Nike, koszulka, t-shirt i torba. Muszę troszkę ochłonąć, ale pięknie fale się rozbijają od brzegu. Ogromna ilość stali. Ogromna ilość stali, Tak, nie? te wszystkie mosty, naprawdę ogromna ilość stali. Wyglądam komicznie w tej czapce. Nie. Czemu? W każdej czapce wyglądam źle. Nieważne czy z daszkiem zimowej, obojętne. Bez czapki niewiele lepiej, ale lepiej. Nadal jestem zakochana
zakochana w Nowym Jorku. Co prawda jak wysiedliśmy z Subwaya, to był lekki burdel. Było dużo jakichś takich powykręcanych ludzi. Wydaje mi się, że tak naprawdę nie widzieliśmy jeszcze powykręcanych ludzi i myślę, że ich niestety prędzej czy później zobaczymy. Ja mam czasem opcję widzieć takich ludzi na Hauptbahnhofie albo Rollmanplacu w Wiedniu. Przywykłam do takich widoków. Ale wydaje mi się, że no, takie obrzeża mogą być mega niebezpieczne. My mieszkamy koło 5 Alei, no i tam jest w ogóle przepięknie, jest taka typowa Ameryka, taki typowy Nowy Jork z filmów. Natomiast tutaj, mamy tutaj takiego wariata, który jeździ sobie cały czas. Szczerze, te ich schody wszędzie są totalnie... Ej! Mogliśmy użyć windy. Wyjechali. Co ty gadasz? Sprawdźmy to. Masakra. Brawo! Mamy po tych schodach. Masakra. Jakby ruch troszkę zmalał, nie? Jak szliśmy w tamtą stronę było, nie wiem, myślę, że 3-4 godziny temu, nie? Myślę, że 3. Około 3 godzin temu było dużo więcej ludzi, a teraz się to tak uspokoiło i faktycznie można sobie tak spokojnie spacerować. Co prawda są ludzie i nadal robią zdjęcia, kamerują. Jest huk, ale już jesteśmy tu parę dni, więc dało się do tego przyzwyczaić. Tak, to prawda, no. Jestem ciekawa, jak wrócimy do Europy, jak to będzie. Przy wejściu od strony Manhattanu jest bardzo dużo stoisk i tam można kupić czapki, t-shirty, jakieś magnesy za $1. Bardzo dużo ludzi stamtąd totalnie nie mówi po angielsku. To jest niemożliwe. Zagadałam do pana, bo chciałam sobie kupić koszulkę i zapytałam się go, czy to jest taki normalny top, czy crop top, a on do mnie, że $8. Ja byłam tak, okej. Zauważyliśmy, że tutaj samochody, możecie usłyszeć, samochody, motocykle, jeżeli mają więcej mocy, to mają tak głośne wydechy, że to jest w ogóle... Jeżeli mają silniki V8, a w większości mają, to zajebiście, serio. Symfonia dla ucha. Dokładnie tak. Dla uszu. Przyszły mąż zrobił mi tak zajebiste fotki, ale to tak zajebiste fotki, że ja cię tak kocham. Ja pierdzielę, no masakra. A w ogóle jest magicznie, to jest tak magicznie, że ja po prostu serio, ja jestem zakochana. Nie myślałem, że potrafię robić aż tak fajne zdjęcia, chyba Ja jakieś też. szczęście, bo już byłem dzisiaj tak zmęczony. Hej, modelką też jestem Nie, ładną. no to jasne, jasne.